Wyspa, na której rytm wyznacza codzienny spektakl wschodów i zachodów słońca, które toczy wieczną wędrówkę nad morzem, portami rybackimi, bielonymi domkami i prawosławnymi świątyniami z charakterystycznymi niebieskimi kopułami. Gdziekolwiek by nie stanąć, spektakl będzie rozgrywać się na naszych oczach, bo my jesteśmy tu tylko na chwilę, a on powtarza się od tysięcy, milionów lat. Dzień dobry z Santorini, pięknej, słonecznej wyspy, na której ciągle wieje. Ale to nic dziwnego, gdy stoi się na klifie, który ma co najmniej 400 metrów wysokości, a w najwyższym punkcie wyspy 500. Co można robić na Santorini? Można przyjechać i po prostu byczyć się przy basenie, jeść pyszne greckie sałaty w Oia, wyskoczyć gdzieś na jakąś ciekawą, na przykład czerwoną plażę, albo ruszyć, tak jak my dzisiaj, na bardzo fajny trekking z Oia do Firy. Możliwości jest wiele. Wybór należy do Ciebie, a my postaramy Ci się dać takie możliwości, pokazać, co fajnego można na Santorini robić. Santorini to największa kaldera wulkanu na świecie, który wybuchł około 1600 roku przed naszą erą. W wyniku tego wybuchu część wyspy zapadła się. Budynki zostały przysypane gigantycznymi warstwami popiołu, a całkiem niedawno odkopano spod nich miejsce, które obecnie nazywane jest santoryńskimi Pompejami. Wyspa jest niewielka, ma zaledwie 76 km² powierzchni, ale jest tak ciekawa i bogata w atrakcje, że warto na niej zostać tak jak my, cały tydzień. Najsłynniejszym i najbardziej obleganym miejscem na Santorini jest Oia, ze swoimi charakterystycznymi domami w kształcie jaskiń, kościołami o niebieskich kopułach, które każdy zna z folderów, z Facebooka czy Instagrama. Kościołów, kościółków i kaplic jest na Santorini ponad 300, a ich historia nieodłącznie związana jest z żeglarzami. Ich rodziny budowały mniejsze lub większe świątynie w zależności od zasobności portfela, by patron kościoła czuwał nad powierzonym morzu synem. Oje warto odwiedzać wczesnym rankiem, gdy turystów jest mało. Wtedy na uliczkach nie ma tłoku, łatwiej cokolwiek zobaczyć i zrobić zdjęcia. Wieczorem koniecznie wybierzcie się na pożegnanie słońca, gdy setki ludzi obsiada zachodnią stronę wyspy. Wypływają jachtami i statkami w morze, by oglądać ten magiczny moment i bić brawa, gdy słońce schowa się za widnokręgiem. Po wszystkim warto zostać w Oia dłużej, na kolację, bo temperatury są już znośne, ale ostrzegamy, że na ten pomysł wpada większość obserwujących zachód, więc warto coś wcześniej zarezerwować. A gdy zmęczycie się tłumami, można spokojnie wyrwać się na klify. Wpadliśmy na cudowny pomysł, żeby zrobić trekking z Oia do Firy. Ile to jest słońce kilometrów? Prawie 10. Oj, kawał drogi. Dorotka mówi, że wróci autobusem. Ja zdecydowanie wracam autobusem, ty możesz wracać pierwszy. Teraz już jest ok, bo jedziemy po płaskim, po szczytach wyspy, ale początek, podejście, no chwilę było trudno, ale to jest naprawdę fajny sposób na oderwanie się od leżenia, łażenia po Oi, zwiedzania zabytków. Widoki stąd są naprawdę obłędne. Idziemy cały czas po takim wulkanicznym grysie kamyku, bo ta wyspa jest wyspą wulkaniczną, pełno takich czarnych kamieni jest pod spodem, a widoki takie. Na trekking z Oia do Firy dobrze wyjść wczesnym rankiem, by uniknąć palącego południowego słońca. Widoki, jakie zobaczycie po drodze, są spektakularne, a na szczytach znajdziecie też santoryńskie kaplice, które tylko dodają klimatu tej trasie. Po wyczerpującym spacerze polecamy najlepszy grecki lunch, czyli grecką sałatę z butelką wody i wina, plus oczywiście kawa na deser. I grecki lunczyk. By nieco zmienić klimat, odpocząć od Oia i poznać lepiej również drugą część wyspy,
Przynieśliśmy się do niewielkiego rybackiego Monolitos. Z Oja można dojechać tu północną stroną wyspy, więc po drodze będziecie mieli szansę obejrzeć malownicze santorińskie wiatraki. Monolitos ma swoje plusy i minusy. Minus to bliskość lotniska i hałas startujących samolotów, których jednak nie ma tak wiele. Plus to rewelacyjne miejscowe tawerny z cenami o 40% niższymi niż w Oja, pyszną grecką sałatą, ośmiornicami i innymi smakołykami. Gorąco polecamy kapitana Loizosa. Wpadniecie i już będziecie wiedzieli dlaczego. W Monolitos znajdziecie fajną czarną plażę, idealną dla rodzin z dziećmi. Obok znajduje się świetna miejscówka dla kitesurferów, a w sąsiednim Gialos kolejna fajna tawerna, ładna plaża i knajpka. Niedaleko stąd też do innego słynnego i bardzo turystycznego miejsca, czyli do Kamary. Na Santorini polecamy wypożyczyć auto, bo dzięki temu będziecie mogli swobodnie poruszać się po wyspie i odwiedzić na przykład piękną latarnię Akrotiri, która znajduje się na południowo-zachodnim krańcu wyspy. W drodze powrotnej można zajechać do Faros, by zobaczyć nietypowe santorińskie winnice, gdzie krzewy wiją się po ziemi w kształcie gniazd. Mimo to wina udają się na Santorini naprawdę nieźle, co można spróbować każdego dnia przy obiedzie lub kolacji. Będąc tutaj, gorąco polecamy odwiedzić pierwszą stolicę Santorini, czyli Pyrgos, ze swoim weneckim zamkiem na szczycie. Jest równie piękna jak Oja, ale zdecydowanie mniej zadeptana. Słabiej na tle Oja i Pyrgos wypadła według nas Fira, która jednak ma swoich fanów i my to szanujemy. Wracając z Akrotiri możecie też wpaść na czarną i czerwoną plażę, które odwiedziliśmy z kronikarskiego obowiązku, by móc je wam pokazać. Są zatłoczone, więc nie robiły na nas wrażenia. I zdecydowanie wygrywała z nimi plaża w Monolitos, gdzie mieszkaliśmy w drugiej części naszego santorińskiego tripa. A wyjątkowego uroku dodawał tej wiosce niewielki rybacki port, który odwiedzałem codziennie o wschodzie i zachodzie słońca. Wróciliśmy na ten sam klif, na którym Was witaliśmy i na tym samym klifie chcemy Was pożegnać, bo to jest tak piękne miejsce. Doris, ty pięknie napisałaś na Instagramie, na storiesach, jak to było? Że to jest takie miejsce, z którego się jeszcze nie wyjechało, a chciałoby się wracać i rzeczywiście tak tutaj jest. Absolutnie się zgadzam. Co Ci się spodobało na Santorini? Najbardziej spodobało mi się to, że zwolniliśmy, że w końcu nie biegliśmy, że mieliśmy czas posiedzieć w knajpach po 3 godziny, a nawet więcej, że poleżeliśmy chwilę na plaży nad basenem. Zobaczyliśmy Ile zjadłaś wszystko. sałatek greckich, przyznaj się. 9. Ale to jeszcze nie koniec, Pierwsze bo 4 dzisiaj dni ostatni jadłam, dzień i jeszcze pewnie też zjemy. Pierwsze 4 dni jadłam codziennie po 2 na lunch i na kolację. Później już sobie odpuściłam, zjadłam 1, czyli 9 i jeszcze myślę, że 1 przede mną. I to jest kilka z tych powodów, dla których warto na Santorini wrócić. Jeżeli spodobał Wam się nasz film z Santorini, spodobała Wam się wyspa, zostawcie suba, kliknijcie lajka. Tutaj wszystko pod spodem, pod filmem. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, to jest raj kulinarny. Jedzenie jest przepyszne. Ośmiornica. Sardynki fajne. Nie, jest super, naprawdę jest bosko i mają całkiem niezłe wino. Winnice też tutaj polecamy. Także do zobaczenia w kolejnym filmie, a może na Santorini.